Probiznesowy system podatkowy, brak barier administracyjnych do rozwoju biznesu, brama na skandynawskie rynki? Tak, w tym odcinku będziemy mówić o rejestracji firmy w Estonii. Mój pierwszy film, w którym mówiłem o sposobach na założenie firmy w Estonii, nagrałem 2 lata temu. Od tego czasu wiele się na świecie zmieniło, a Estonia nadal posiada najlepszy system podatkowy dla firm na świecie, poprawia warunki dla prowadzenia biznesu, jest liderem w zakresie ilości spółek zakładanych przez obcokrajowców i przewodzi światowej transformacji technologicznej. Obecnie istnieją 3 drogi do rejestracji spółki w Estonii. Pierwsza i najłatwiejsza to zgłaszacie się do kancelarii, podpisujecie u polskiego notariusza pełnomocnictwo do założenia firmy, czekacie do 14 dni, a po tym okresie stajecie się dumnym udziałowcem spółki zarejestrowanej w Estonii. Tę drogę wybiera większość naszych klientów, gdyż jest szybka, bezproblemowa i nie wymaga od Was znajomości lokalnego prawa. Dla większości naszych klientów kluczowym jest czas i skuteczność w realizacji projektów. Dzięki temu rozwiązaniu mogą skupić się na prowadzeniu własnego biznesu, a nie doktoryzowaniu się z przepisów obowiązujących w Estonii. Oczywiście spółkę można założyć także za pośrednictwem e-rezydencji, czyli estońskiego podpisu elektronicznego. Mimo upływu lat i wielu naśladowców, estoński system e-rezydencji to nadal niedościgniony wzór dla większości państw. Aplikowanie odbywa się przez internet, gdzie musimy podać najważniejsze dane na nasz temat, załączyć zdjęcie oraz CV. Aplikacja rozpatrywana jest przez estońską policję i w razie wątpliwości możecie się spodziewać dodatkowych pytań. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Waszego wniosku o przyznanie e-rezydencji w ciągu około 30 do 50 dni będzie ona gotowa do odbioru w wybranej przez Was placówce dyplomatycznej Estonii. W Polsce będzie to ambasada znajdująca się w Warszawie. Pamiętajcie jednak, iż aby zarejestrować spółkę w całości zdalnie, wszyscy wspólnicy muszą być osobami fizycznymi, o ile nie są estońskimi firmami, muszą posiadać karty e-rezydenta i tak samo dotyczy to również wybranych przez Was członków zarządu. No i jedna ważna rzecz. E-rezydencja to tylko i aż podpis elektroniczny. Nie ma on nic wspólnego z rezydencją podatkową, a posiadając go nie staniecie się z automatu obywatelami Estonii. Jeżeli interesuje Was zgłębienie tematu rezydencji, to tu znajdziecie link do filmu poświęconego rezydencjom. Wspomniałem o tym, że istnieją 3 drogi do założenia spółki, a więc po rejestracji za pośrednictwem pełnomocnictwa czy e-rezydencji zostaje nam ta trzecia, to znaczy założenie spółki podczas osobistej wizyty w Estonii. W praktyce wygląda to tak, że na zlecenie klienta przygotowujemy komplet dokumentów gotowych do podpisania u notariusza w Estonii, które następnie składamy do Commercial Register z wnioskiem o rejestrację. Klienci przylatują do Tallina, podpisują dokumenty i po kilku dniach wracają do swojego biznesu. To z całą pewnością dobra opcja dla tych, którzy lubią podróżować, ale z doświadczenia wiem, że lepiej przyjechać w momencie, gdy spółka jest już zarejestrowana. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzemy, pozwoli ona na założenie spółki w kraju, który oferuje najlepsze otoczenie biznesu na świecie oraz probiznesowy system podatkowy. Dodatkowo Estonia to kraj bezpieczny, w którym wszystkie dane administracji rządowej trzymane są w rozproszonych rejestrach, backupowane na całym świecie. Estonia to kraj otwarty na innowacje, stąd też firmy tu zarejestrowane nie mają obowiązku trzymania pieniędzy w lokalnych bankach. Istnieje pełna swoboda tego, gdzie spółka posiada swoje rachunki. Estonia to kraj, który funkcjonuje w całości zdalnie i tak też pojmuje prowadzenie biznesu. Brzmi zbyt prosto? Często to słyszę od naszych klientów, którzy nie mogą uwierzyć, że prowadzenie firmy może być takie przyjemne. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Estonii, zerknijcie na moje poprzednie filmy i piszcie w komentarzach i koniecznie polubcie mój profil na Instagramie czy Facebooku, a zostawiając lajka pod tym filmem pokazujecie, że był on dla Was wartościowy.